A jest pani właśnie powiedziała... Że masakra, no to się nie da opisać. No, niech pani się uspokoi. Że ja wczoraj, no mówię, jak ja dostałam telefon, nie masz prądu, no masakra, no mogę nie mieć prądu. Witajcie na osiedlu Palestyna. Dziś zabierzemy Was do wałbrzyskiego Sobięcina, a konkretnie na 4 ulice tworzące mikroosiedle owiane wieloma złymi legendami. Jeżeli nazwa kojarzy Wam się z Żydami, to bardzo trafnie, ponieważ po wojnie przeprowadzili się tutaj ludzie tej narodowości i zamieszkiwali Palestynę do lat 60. Prawdopodobnie łatkę niebezpiecznego osiedla przypięto temu miejscu w latach 90., kiedy to mieszkańcom całej Polski czas mijał pod hasłem bezrobocia. Podobnie było i tutaj. Zamykanie fabryk, zwolnienia w kopalniach doprowadziły do braku pracy i biedy, a wraz z nią rosła przestępczość. Regularnie dochodziło do włamań, napadów, a z tego co czytamy w artykułach, policja nie do końca sobie z tym radziła. Dodatkowo mieszkania ogrzewane są z własnych pieców węglowych, a brak pieniędzy na opał spowodował powstawanie biedaszybów w okolicy na masową skalę. Obecnie osiedle częściowo jest wyburzane, ale dalej w tych blokach mieszkają ludzie pamiętający tak zwane szalone lata 90. Przekonajmy się, jak obecnie żyje się w tym miejscu. Przejdziemy ulicą Świętej Barbary i tak jak poza kamerą mówiliśmy, zrobimy taki wężyk. Przejdziemy Świętej Barbary za osiedlem, postaramy się poszukać kogoś, żeby z kimś porozmawiać. Tu jest lokalny sklep, do którego wejdziemy. Przeważnie sklepikarze wiedzą najwięcej, a obok niego znajduje się pewien dom grozy, o którym zaraz wam opowiemy. Osiedle naprawdę owiane złą sławą. Czy zasłużenie? Tego się dowiemy dzisiaj. Od 1 maja, czyli głównej ulicy, wyremontowana kamienica, po drugiej stronie to samo, a tutaj już zaczynają się pustostany. Ciekawe, czy jeszcze ktoś w tym mieszka, Właśnie co? w pustostanach może nie, ale ktoś odśnieża samochód, więc może zagadamy. Zagadaj. Pierwszy strzał nieudany, pan odśnieża samochód, więc się spieszy, ale niechętny do kamery. Ale mówił, że tutaj chłopaki na osiedlu są i są chętni rozmawiać, więc mamy nadzieję, że ktoś będzie chętny rozmawiać, ale pozytywnie, bo nie było ostrzeżenia nie idź tam, bo stracisz kamerę, tylko że pogadamy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale pan miał tatuaże. Zauważyłem. No. Kropki. No. No, Może też dlatego nie chciał być nagrywany, ale bardzo uprzejmy. no uprzejmie powiem. Tylko my musimy iść tam. Ale czy tutaj są jeszcze mieszkania, czy to jest, wiesz, już No. puste, bo tutaj masz powybijane okna, tutaj to wygląda, tam masz zamurowane, ale To są świeże kwiaty, więc ktoś na no pewno... tu No tak, tu ale tak, mówię ale tu. tu. Nie wiem, naciśnij klamkę. Uwaga, spadające sofle. Wszędzie są te informacje, te Światło jest. światło jest. To możliwe, że ktoś tu jeszcze mieszka. Ktoś tu mieszka, nowoczesne liśniki chodzą. A tu jest na podwórko. O. Jest ktoś w jakimś garażu dalej. No to dawaj, tak zapytam. Za chwilę wracamy do wyprawy i historii osiedla Palestyna w Wałbrzychu, ale poświęćmy chwilę partnerowi odcinka Trade Republic. Lubię takie współprace, bo sami odkładamy na wyjazdy i sprzęt i fajnie, kiedy kasa nie leży bez sensu. Inwestowanie bywa skomplikowane, a gotówka na koncie często nie pracuje. Trade Republic to upraszcza. To licencjonowany bank dostępny już w Polsce z ponad 10 milionami klientów w Europie. W apce możesz trzymać gotówkę z 3,5% oprocentowaniem bez limitu, równe stopie depozytowej NBP. I co ważne, to nie jest promka na chwilę z dodatkowymi warunkami, tylko normalne oprocentowanie Twoich środków. Żeby pokazać to na przykładzie, płacasz 10 tysięcy złotych i przy 3,5% rocznie daje to około 350 zł odsetek w skali roku. Odsetki naliczają się codziennie i są wypłacane co miesiąc, a Ty masz cały czas dostęp do swoich pieniędzy. W aplikacji możesz też podejrzeć, kiedy i ile odsetek wpadnie. A jak to wygląda w praktyce? Otwierasz aplikację i masz podgląd portfela. Chcesz odkładać regularnie, wchodzisz w plany oszczędnościowe, klikasz otwórz plan. Wybierasz ETF, ustawiasz kwotę i częstotliwość, no i gotowe. W aktywach sprawdzasz co masz, a w analityce widzisz podsumowania i wykresy. Wszystko w jednym miejscu. Jest też Mirror Card, czyli karta bez miesięcznych opłat i opcja 1% Safeback. I żeby było jasne, to jest 1% zwrotu od Trade Republic, taki bonus za płatność kartą, a nie 1% zabierany z Twojej gotówki czy konta. Ten zwrot może automatycznie zasilać wybrany plan oszczędnościowy. Na start jest też oferta powitalna, warunki macie w opisie tego filmu, a my wracamy do wyprawy. Z nami jest Wojtek, który przed kamerami, jeszcze za kamerami powiedział, że mieszka tutaj od 30 lat. Czy jest tutaj teraz bezpiecznie, czy raczej trzeba uważać? Teraz już jest tak spokojniej. Czyli teraz... Już wcześniej było kiedyś tam parę lat temu. A powie pan, kiedy właśnie było tak najgorzej, kiedy tutaj był strach przejść i jak to wyglądało? Bo tam... Znaczy to było takie do 2010. 10? No, A. bo to najwięcej tych wszystkich było tych. Jak się żyło wtedy na Palestynie? Jak nie było tej roboty, nie było pracy? No, ludzie mieli ciężko, chodzili, szukali, kradli co się dało. Do tej pory zresztą też kradną.
No jak tu mieszkasz 30 lat, to raczej wtedy jeszcze byłeś Wtedy byłem dzieciaczkiem, nie? to tak nie ten. Ale właśnie tak z swojej perspektywy, jak byłeś takim dzieciakiem, jak się wtedy żyło? W tych 90., początek 2000, nie? No tak, jak już miał swoją ekipę, to się żyło spokojnie, a tak ta reszta to tak chodziło, wszędzie szukali wszystkiego, nie? No tak, a były tutaj właśnie jakieś sytuacje, czy raczej swojego tutaj nie ruszył, że jak ty tu stąd byłeś, to Były się takie czułeś swoje bezpiecznie? ekipy, że ktoś tam był ten, a później tam przeszło wszystko, nie? Aha. No A dobra. musimy zapytać jeszcze o bieda szyby. Gdzieś jeszcze znajdziemy teraz w okolicy, czy chciałem nie? zapytać, czy znajdziemy jeszcze jakiś Teraz to bieda panu szybczy? powiem ciężko, bo tak jak zawsze były, to były tu jak się szło za torami w lewo w takie pole, Aha. ale tam teraz zrobili te Koloseum Pro, Aha. już to jest odgrodzone, a czy tam jeszcze kopią coś, to panu nie powiem, nie? Podobno Palestynę mają burzyć. Słyszałeś o tym? Jeżeli zburzą, to co dalej? Właśnie. Tu już były takie wersje, jak żyła sąsiadka świętej pamięci, to tu miała być, tamta strona miała być zburzona cała, Aha. miał być duży parking, a ta strona miała być wyremontowana. A teraz słyszę pogłoski, że tu ma zniknąć wszystko oprócz tych przy głównej ulicy, a tu ma zostać park zrobiony. No właśnie też czytaliśmy, że ta 1 maja ma zostać fasada, a cała reszta A cała reszta ma jeszcze, no tu już tak jakby pan dobrze popatrzył, to by pan może budynek z ludzi złożył. Prąd wszystko jest, a jakie to będzie, co to nie wiadomo. I dzięki wielkie, dzięki. Na razie. To w ogóle tak wygląda, jakby część była zamieszkana, część była opuszczona, co nie? Komory tutaj mają, na przykład, więc jest na kurtkę. Komórka, no. Komórka. Ale drzwi nowe tam są, nie? Czyli tutaj ludzie też na pewno mieszkają w części. Syf, co? To już są chyba te budynki do wyburzenia przeznaczone. Zobaczcie, Co? no ktoś zamurował drzwi, A ktoś tam zostały wyrwane, nie no, są wyciągnięte na zewnątrz jakieś gadżety. No dobra, to chodź. To chyba... No tu już nie ma nikogo, co nie? Jeszcze jakiś brodzik. Widać mieszkania jak były tam, układ, co nie? Ej, ale nie mało. Ty, a tu się jeszcze ciągnie, to dwupokojowe, co nie? I tu jeszcze jest duże pomieszczenie. To jest ze trzy To nie pokoje. jest salon, a tu jakiś pokój do... Tu jest salon. Myślicie, że to jest jedno mieszkanie, bo to jest ogromne. Myślę, że tak, ale to ma z 50 metrów, jak nie lepiej. co nie? Zajebiste mieszkanie, nie? No. Zobacz, na pewno był jakiś pokój dziecka czy coś, bo jeszcze są świąteczne naklejki. Że to jest tak zwana okazja deweloperska, może jakiś fliper się zainteresuje. Tylko wiecie o co chodzi, bo to jest tak, że to jest opuszczone, ale załóżmy piętro wyżej czy na wprost już mieszkają jeszcze ludzie. Pani mówiła, że w tym bloku chyba 2 rodziny, co nie? No, że w jej bloku mieszkają na przykład 3 rodziny. No. To chyba jakaś dziewczyna mieszkała, bo nie wiem, czy to dzikie czasy, czy sobie ktoś tak pokój stylizował. Nie no, 12 listopada 25. No Ale to... wcześniej masz 2015, jakieś takie głupoty, nie? Tutaj ktoś był fanem Timberlake'a i innych gwiazd typu Britney Spears i cała reszta tych. Tutaj właśnie jestem ciekaw, czy tu można wejść. No stary ewidentnie wyłamany. Są takie sytuacje, że ja nie wiem czy pukać, czy... Nie, to ta piła. No, a zapukaj. No ale to... A, to jest na dole wyższym wozie podbijane, nie? Idziemy jeszcze na górę? No chodź, zobaczmy. No jak tutaj jest światło, to jakaś rodzina musi tu mieszkać. Zobacz to, ta podłoga. Tu jeszcze zobacz, taka stara, mega stara szafa. Zaświecę, poczekaj. No to dawaj. To są takie akcje, że możesz znaleźć coś, czego nie chcesz. No, na szczęście jest pusta. Druga część jest. No by było czuć, gdybyś było coś, czego byśmy nie chcieli. Nie no, znaleźć. zima jest może. I kolejne z mieszkań, również już wyburzone. Tutaj?
Nie wiem, wbijasz czy co? Wiesz, jak pies jest bez smyczy jakiś groźny, wiesz o co chodzi? Że co? No to chodźmy na klatkę, może proszę nas... O, dzień dobry! Dzień dobry. Wystraszyła nas pani, myśleliśmy, że Nie, pies wie na pan dole co, jest. jak otwieram to na jak słyszę. To mogę Co tu się panią dzieje? mogę nagrywać? Ale czekaj, pani chęć, żeby uspokoję. Właśnie lepiej nawet. Jak mogę nie mieć prądu? No mieszkanie po remoncie, ja nie mam nic? No. Bo ja poszłam, umowę spisałam z tym, no, tu włączyli mi prąd, a wczoraj ja mówię, dzisiaj pójdę tam na noc, a tu będę ogarniać, żeby zdać mieszkanie. A tam centralne chociaż czy na A jest gazowe. Właśnie teraz kombinujemy, żeby chociaż nie walło centralne gazowe, bo co to No bez później zrobi? ogrzewania teraz to już jest lipa. No, ja mówię, tu nie mam wody, tam nie mam teraz prądu, gazu, światła nie ma. Tam specjalnie, mówię, włączyli prąd, cały czas chodził ten, żeby się już w sobotę tam jakoś... Nagrzało, I tu no. nagrzewało, tu mówię, będę sprzątać, zdam te mieszkanie. Znaczy nie dziwne, że pani się unosi, bo to jest minus 12 dzisiaj w nocy, nie? To jest masakra, ja tu mam, dosłownie ja tylko mogę do 15 stopni napalić, jeszcze Czyli bardziej, że wody nie mam. my panią dzisiaj trafiliśmy na momencie przeprowadzki. W nowym mieszkaniu pani nie ma prądu. Jest pani zła. A tu jestem, tu nie mam wody. A co z tym będzie A z- tutaj? no, Z tą no teraz- kamienicą, bo pani jest ostatnim mieszkańcem Nie, tego tu bloku. jeszcze na dole 2 osoby są. Aha. Tu jeszcze są 2 osoby na dole. A oni czekają na parterze. A oni Przydział, tak czy? samo mają jak pani, czy oni tutaj zostają? Raczej jedna ma mieszkanie, a druga no jeszcze to jest takim, Długo pani tutaj mieszka? no 30 lat. 30 lat. Znaczy to, że pani się ewakuuje, to chyba pani się cieszy, że na lepsze warunki. No czy- tak, tylko że troszkę mi to nie wychodzi, nie? Dlatego, że przed świętami dali okres świąteczny, to jest raz. No to też jest problem. Drugi raz, że mówię, no tak jak wczoraj sytuacja, mówię, w sobotę się wyprowadzę, raczej pójdę tam spać, tu ogarniać. A no wyszło jak wyszło. No prądu nie mam, no A jak jak, teraz bo kombinować? jak pierwszy raz pani do nas zeszła, to była pani wkurzona, że tu się coś złego Nie, dzieje, akurat szłam, co, nie? bo pralkę odkręcam, szłam sobie zakręcić wodę. I akurat mój pies wyleciał, usłyszał. Myśleliśmy, że na dole jest pies i Nie, że nie, no bo ja tam wiedziemy, mam taką nie? barykadę, jak mówię, usłyszał, no to dlatego zaczęła szczekać, to wiedziałam, że ktoś się kręci. Pomóc pani w czymś? Nie, spokojnie, bo tu ja tam sobie pomoc znajdę, ale tylko chodzi o to, że mówię, no, Okej. ja sama chodzę w domu, bo nie wiem, zimno w domu, bo mówię, raz, że nie No ma teraz. wody, teraz już nie nagrzeję tego mieszkania, jest do 15 stopni, A- więcej nie, przez cały dzień jak palę, czy pół dnia, bo ja A pokażę. jakby pani mogła powiedzieć, bo jak pani mieszka tu 30 lat, to przez te 30 lat działo się dużo. My tu naczytaliśmy, że Palestyna, masakra, wejdziemy i nie wyjdziemy i tak dalej. Jak tu się żyło te 30 lat temu, a jak Wie pan co, teraz? ogółem ja panu powiem, że mi się tu dobrze żyło, bardzo dobrze. No sąsiedzi byli, no jak mówię, jedna wielka rodzina byliśmy tutaj. Czyli tutaj raczej swój swojego nie ruszył, No tak? raczej nie, tu super się żyło. No, A w którym bloku bezpiecznie znajdowali też te ciała jakieś podobno? Czy było w ogóle coś Bo takiego? są takie pierwszy historie. słyszę. Naprawdę? Czyli to legenda jakaś miejska. No na pewno tam, no, może tam coś było, no ale tam ja akurat tego nie słyszałam, nie? To ludzie dużo gadają, nie? A No, zawsze gadają. my staramy się to obalić albo potwierdzić. I tak lata 90. no rzeczywiście roboty nie było, ale nie było roboty w całej Polsce. Jak pani to wspomina, te 90. Było ciężko, czy dało się przeżyć? Ciężko jest cały czas. To pani to ze 3 lata miała na latach 90., no nie? No, ale mówię, ciężko to i do tej pory. No ale rodzice opowiadali, nie? Ale rodzice ja nie mieszkałam, ja mieszkałam na Podzamczu. A, okej. No, także A teraz na Poznamczy chyba ludzie przynoszą, czy to... Nie, teraz na Nie. podgórze. A, No, podgórze. no ja też na świecie. A, no właśnie. Okej. No tam akurat. Czyli tak naprawdę stąd wszystkich tam przenoszą, tak? To No, na, raczej ja nie niewiele wiem, to się... tak zależy gdzie indziej, no to na Białykami, no każdy A, to też dostaje słyszeliśmy, że gdziekolwiek, nie? białkami. A pani zdaniem co zrobią z tym wszystkim, z tymi wszystkimi blokami? No to do rozbiórki, nie? Rozbiór... To jest To pewnie wszystko jak się to... tak, to już jest do rozbiórki. Jakby wyremontowane, to na pewno byśmy tu jako sąsiedzi się woleli trzymać, nie? Jednej grupy, bo tu naprawdę było super. No tylko teraz, no mówię, że ten blok do rozbiórki, no to, bo nie będę kłamać, bo tu naprawdę jedna wielka rodzina. Nie oszukujmy się, ja nie gadają tylko po Palestyna. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. My nie wiemy, co się dzieje tam, czy tam, czy tam. No prawda. No tak, no co będziemy się oszukiwać? A Na co przykład ja pani- nie wiem, co się dzieje na Starym Zdroju, a może jeszcze gorzej niż tu. Bo ja tam nie mieszkam, ja? No mnie nie interesuje, a kim się nie będzie interesować. Dobrze, dziękuję bardzo. Tylko wchodzić w drogę. I szczęśliwego nowego roku. No, zajebiście mi się zaczął. Ale to źle się zaczął, to potem będzie tylko lepiej. Tak. Jak byś to podsumował? Podsumowałbym to tak, że przede wszystkim chodzi o ludzi i że nie dziwię się, że pani jest elektryczna. Dzisiaj w nocy było minus 12-15 stopni. Brak prądu to takie formalne rzeczy, które dałoby się załatwić, bo poprzednie mieszkanie jest nie zapłacone, pani podłącza prąd, chce się przeprowadzać i w takim rozkroku. To się sypie, tam nie może mieszkać. No Tak, tu zimno, tam Ja zimno, myślałem, że my wchodzimy do pustostanu. no. a tu 3. Jeszcze można było zobaczyć, wiesz co? Ale jak te Były psy 3 wyleciały? liczniki działające. No tak, 3 liczniki. Ja to myślałem, że z klatki Jak te wyleciał psy pies, wyleciały, to ja nie wiedziałem co mam zrobić, co nie? Ja się wystraszyłem, że jakiś nie? Ja wiesz, myślałem, że się cofać do mieszkania, zamknąć drzwi, czekać, sobie pójdą.
czuł, nie? No. I kolejny raz, jak się zapytaliśmy o ten temat, Ja nic nie wiem, nie? ja nic nie wiem, mnie to nie interesuje. No mnie to nie interesuje, no tak jest zawsze najlepiej, nie? No, potem oni tutaj żyją i wiesz, ktoś potem kiedyś może wyjść skądś i No tak. Ale poza tym to też swojego, no. No. Swój z osiedla to ja nic nie wiem. tak jest. A, i nasza kicia. To ten tak czekał? Tak. Ty, mordo! Jedziesz z nami? To już jest nasza kicia. Świeże kwiaty, okna w miarę zadbane, jeszcze jakieś świąteczne ozdoby. Właśnie od świątecznej ozdoby, więc ktoś tam na pewno mieszka. No, ale rzeczywiście to już jest trochę tak, jak byliśmy właśnie w Domu Grozy w Kielcach. No i właśnie Palestyna systematycznie jest wyburzana. Z tego co wyczytaliśmy, do 2024 wyburzono 9 kamienic i zresztą tak jak widzicie, kolejne obiekty do wyburzenia już są szykowane, więc ogólny plan dookoła właśnie przyszłości Palestyny podobno polega na tym, że zostaną wyburzone wszystkie kamienice i zostanie tylko ciąg przy ulicy 1 Maja, czyli tak właśnie to, co konserwator zabezpieczył, pierwsze frontowe kamienice. Tutaj ma powstać park, a mieszkańcy mają otrzymać nowe mieszkania w innych dzielnicach. Zresztą tak jak słyszeliście od mieszkanki osiedla, to trochę problematycznie idzie, ale idzie. Wiecie co, ja dopiero teraz to zobaczyłem, że tutaj był blok. No tak. Zobaczcie, tu i tam dalej, i to właśnie one były jeszcze pociągnięte dalej. Tak, tak. Ja dopiero teraz to Tak, zobaczyłem. oni tak ładnie to wszystko, wiecie, odkuli, że zobaczcie, jeszcze krzesło w salonie i materac został. Szkoda było zabierać. Słuchajcie, i też jest tak, jak widzieliście pewnie ten czarny dym. No i Wybrali papieże. tak, no i gdzie niegdzie przed blokami meblościanki i takie dalej, więc najprawdopodobniej po prostu i palą też tym, popalą wszystkim, ale jeśli chodzi o smród, czuć coś takiego. No nie jest to czyste powietrze, ale też spodziewałem się dużo gorszej jakby atmosfery, że No będzie ale ona ty, gęsta. jak tu masz 3 rodziny, 2 rodziny, jedną, czyli Dla- idzie 5 pieców. Gdy A nagle jakby tu by 200 wszyscy naraz paliło. odpalili, To by było gęsto i nie byłoby widać słońca pewnie. No ale W ogóle właśnie, jeżeli ktoś, głównie do mieszkańców Śląska, i wczoraj przeczytałem, że w Bytomiu, czyli wczoraj 9 stycznia, była podobno najgorsza jakość powietrza w Polsce. I też chciałem spytać, jak z waszej perspektywy, czy rzeczywiście mieliście takie uczucie, że jest dym kryzący, że przysłowiowo można kroić powietrze nożem? Czy to jest takie przesadzone i da się wytrzymać? wprowadzą im tę strefę zielonego transportu. No tak, będzie ekologicznie, nie? Za 5 zł cały dzień, za Urzędnicy- 50 godzinę. Urzędnicy będą wycierać łzy pieniędzmi i wtedy będzie czyste powietrze, będzie ekologicznie, wtedy będzie już ok. o to zadbano, żeby było czyste powietrze i czyste portfele. Cały czas z nami chodzi Czarek. Chodźcie tu zapnij, Czarek, możesz dostać jedzenie jak pójdziesz z nami. już jest czarek? No teraz Już jest Czarek. słyszałem. Już jest Czarek. Tak nikt się przedstawił. Owczarek. Znam kogoś, O, Czarek. kto lubi porywać obce koty. Dzień dobry, no w bloku tylko 3 osoby mieszkają na 11 już. A właśnie, jak się żyje w tym bloku? Jest jakiś gaz, jest prąd, czy to... Tak, wszystko jest normalnie. Oni dopiero wyłączają, jak już nie ma lokatorów, nie? Okej. Tutaj 2 lokatorów, tam wcale. A jak się, Już pani, pomału. jak się pani żyje na Palestynie? No ja bym chciała zostać. Czyli jest sentymentek? Tak, 40 lat, nie? O, to pani będzie wiedziała na przestrzeni lat, właśnie na przestrzeni 40 lat, bo my mamy taką serię, bo obalamy bądź potwierdzamy mity, że dana dzielnica jest niebezpieczna. No i słuchy o Palestynie są takie, że tu przychodzisz, dostajesz zęby przysłowiowe, tracisz kamerę. Jak tu jest teraz, a jak było te 30 lat To temu? nie teraz. Już teraz tego nie ma. No kiedyś tak, ja już wieczorem nie wychodziłam. Naprawdę? było ryzyko. Nawet będąc mieszkańcem? Tak, O, czyli grubo musiało być. no, strach wychodzić Strach był, było. nie? Teraz spokojnie tam. A- Gadają Palestyna, ale to już nie. To już teraz jest spokój. A właśnie, a jak to było, bo najgorsze czasy to chyba te lata 90., jak to wszystko, ten przemysł poupadał. Jak pani wspomina te czasy? Jak to tutaj było wtedy? Ja wiem, no normalnie, nie? Wszystko normalnie było. A teraz? Teraz to, wie pan, teraz to tylko czekać, kiedy iść stąd, No z właśnie, tych slumsów. no właśnie i stąd, bo miasto coś obiecuje państwo, są jakieś deklaracje, Tak. że państwo przeniosą i to wyburzą, czy co się będzie działo z Palestyną? Tak, oni wszystko burzą. No teraz niedawno tam jeden budynek na Średniej, nie? Wyburzyli i tak pomału. Nie wiadomo, bo tam teraz mówili, że
ze Średniej albo z Barbary 3 budynki, nie? No to Barbary to ja mieszkam, nie? Tutaj. I wtedy... A czyli pani nawet nie wie, jaki będzie los pani... Nie, ja już mam złożony wniosek i już czekam, tylko nie nachodzę, bo chcę na wiosnę, nie? Weź pan się teraz przeprowadzaj, No nie? tak. Po tylu latach to jak bomba będzie. No, to wyrwanie z korzeniami. Tak. A tak po tylu latach dalej są te relacje międzysąsiedzkie, że ludzie żyją ze sobą wspólnie w takiej komunitywie, Tak. czy to już się rozluźnia, bo się wyprowadzają Spokojnie, wszyscy? spokojnie, jak coś tam można zapukać do sąsiadów. Nie ma problemu. To, co teraz słychać w tle, to jest sezon zimowy, rozumiem, tak? Trzeba sobie radzić, tak? Tak, to jest właśnie to teraz. Okej. Jeszcze tak, ostatnie pytanie. Jak będzie przyszłość Palestyny, jak pani uważa? No ja nie wiem, nie będzie Palestyny. Wyburzą ją? No, bo te wszystkie 3 ulice, wschodnia, średnia, Barbary. A pani powie coś na temat tych, no czytaliśmy też dużo na temat zbrodni, morderstw, tych właśnie gangsterów, którzy tutaj byli tam 20-30 lat temu, jakieś ciała w budynkach znajdowali, czy coś było słychać w tamtym czasie, jak coś takiego było? właśnie są. Ja nic nie słyszałam. Jak pan słyszał, tyle lat mieszkam, nie? Czyli można powiedzieć, że to też trochę podkręcone było, że... Tak. To aż tak to nie było, nie? Dobrze. No dobrze, to dziękujemy bardzo, Dziękujemy wszystkiego serdecznie. dobrego. Dziękujemy. Nawzajem. I wiecie co? Mam No. takie dziwne wrażenie, że to pani nie chciała powiedzieć o tych, że to raczej, no tyle nie o czasach, ale wiesz, o zbrodniach, na pewno to miało miejsce, ale raczej... Znaczy wiecie, każdy... Co, jedziesz z nami? Chcesz się wyprowadzasz? Chcesz żarcie? Jak będzie w żabce, to ci kupię. Spoko? Może da się wejść, to nie jest domofon. Zapukaj. No tu. Tam masz kluczyk. Ktoś pod kamieniem zostawił. Schował, więc no jest domofon. Możemy otworzyć tą ścianę. Ale ona ma 2 warstwy, jak ogr, zobacz, jak cebula. Pianka jest. To nie byle kto murował, bo górą piankę, wszystko krzywo. No to górą akurat piankę, to normalnie. Wiecie co zauważyłem? Że jest mnóstwo kontenerów postawionych. No chyba po prostu Po ludzie, prostu, którzy żeby- tutaj opuszczają, to sobie mogą też wyrzucić. A drugi temat, że jest mnóstwo wywalonych na zewnątrz gratów drewnianych. Już taka selekcja wstępna była przeprowadzona, widzę. I tylko coraz wszędzie jest drewno. Za chwilę będzie piła szła. Już ze 4 Są, ale minęliśmy. myślisz, że to ludzie w tym mieszkali, czy po prostu to ktoś Kurde, sobie nie zostawia wiem co, nie? Na przykład tutaj śmietnik ktoś wyrzucił i ukradł kółka. Fajnie to z kamerą. Nie wiem, jakie to ma połączenie z kamperem, ale... Jak przewrócisz taki śmietnik na drugą stronę i przeczepisz z góry na dół To prawie kółka, jak to będziesz kamper, miał co nie? kamper. Stawkę sobie zrobili. No. No dawaj, Konrad. Tylko żeby się nie zacisnęła. A to jest paschol taki ten. Byleby to drzewo wytrzymało. Fajnie się bawisz? Fajnie. Fajnie. Idziemy teraz do Żaby, bo po pierwsze obiecaliśmy Czarkowi, w sumie to już obiad prawie, a po drugie zagadamy też z ludźmi, którzy pracują tutaj, nie tylko mieszkają, ale i pracują, bo to bardzo często się opinia zmienia. A tu jest, proszę, ostatnia ulica, a tam nowe wielkie centrum handlowe. No, Wiesz co? I weź mi pokaż tutaj. pokażę. Bo przed tym też oglądaliśmy wiele materiałów. I słyszeliśmy o jednym materiale, gdzie dziewczyna rozmawiała z mieszkańcami, którzy opowiadali, jak podczas stawiania tego centrum bodajże było powiedziane, że znaleźli tam 2 ciała ludzkie. Co mówiła, rozmawiała z tymi... Ale i widzisz, i może tutaj być masz to tak, centrum, bo- że to nie jest Palestyna. I dlatego ci ludzie, którzy mieszkają tu, niekoniecznie wiedzieli, co się dzieje tam. No mogło też tak być. Albo wiedzieli, I tylko wiesz, i nie pytanie, mówią. że tutaj, gdzie jest teraz pusto, czy nie stały też jeszcze właśnie jakieś bloki, domki, no nie wiem, bo nie widziałem właśnie zdjęć archiwalnych. Mimo wszystko właśnie teraz mi się skojarzyło z tym centrum handlowym, a ten Ibis to nie wiem, czy to nie jest ten, gdzie kiedy z nim spaliśmy, gdzie nam prasowali i czyścili ciuchy, jak biliśmy, bo to chyba jedyny tutaj. Jeżeli tak, to jeszcze raz dziękujemy za pomoc wtedy. I doszliśmy teraz na ulicę 1 Maja, czyli tą taką domykającą To właśnie na tej ulicy, mimo wszystko te zabudowania, jeśli tamto z tyłu będzie zniszczone, to to zostanie odremontowane, aby było zachowane, ponieważ Uważaj, uważaj. konserwator nie zezwolił na zniszczenie tego,
No i budynek 69, gdzie od 2013 do 2023 roku stwierdzono najwięcej, można powiedzieć, bo ponad 40 wezwań policji i straży miejskiej, więc tutaj się działo naprawdę kiedyś grubo. Teraz już jest opuszczony. On chyba raz płonął, potem były jakieś problemy z czymś, tu najwięcej libaty i tak dalej. To nie? No. Słuchajcie, zaczepił nas Oskar, nasz widz, który stąd nie pochodzi, ale jest w stanie nam powiedzieć, można powiedzieć, trochę więcej niż ludzie z kręgu tego, z tego względu, jak słyszeliście, że oni raczej nie chcą rozmawiać tu o takich rzeczach, a Oskar może nam coś powie więcej. I powiedz nam, czy rzeczywiście tutaj, nie wiem, w latach 90., 2000 było tak niebezpiecznie? Było, to było tak jakby oddzielone getto sowieckie. Czyli wjazd tutaj... Palestyna, to A? jak nie lubiliście z każdą dzielnicą. Tak? To nie było tak, że... Czyli rozumiem, że raczej nikt tędy nie chciał wjeżdżać. A tobie zdarzyły się jakieś tutaj wiesz... Ja akurat nie, bo jestem za młody Aha, i no ja tu nie przyjeżdżałem praktycznie, bo ja z centrum tam Wałbrzycha jestem. aha. A powiedz mi, czy słyszałeś coś na przykład na temat tego budynku 69 albo jakichś morderstw, zabójstw, które tutaj były? Czy to raczej są takie legendy, które... Nic o takim nie słyszałem, szczerze mówiąc. Jak coś tu się działo głośnego, to od razu gdzieś tam w wiadomościach pisali czy coś. A kojarzysz jakąś taką, możesz powiedzieć coś o czymś, co słyszałeś właśnie w wiadomościach, co się tutaj działo? Czy... No nieraz ktoś dostał nóż pod żebro, coś tam się działo, takie rzeczy. No Ale nie to powiem, że nie. jakby na napady, czy raczej kibicowe tematy? No bardziej napady, bo tu kibice to się głównie trzymają praktycznie jednej drużyny, Górnika Wałbrzych. No tak. A powiedz mi, jak to było właśnie te 20-30 lat temu? Nie było tej roboty, to w całym Wałbrzychu było niebezpiecznie, czy to Palestyna była głównie niebezpieczna? Głównie najbardziej Palestyna, ale niektóre dzielnice to miały jakieś swoje przestępstwa, wiadomo. Jeden z najbardziej niebezpiecznych dzielnic chyba. No tak, no bo teraz jak tak chodzimy, no to rzeczywiście ona już jest prawie opustoszała i raczej No to tutaj albo nie... wszyscy już umarli ci wysi, albo siedzą. Teraz te biedaszymy to już każdy se tam na własne ryzyko kopie. No tak, a teraz A wiesz, gdzie są? Gdzieś nadal tutaj? one są? Są nadal kopią. To jest tak, że bus podjeżdża, jest zapakowany węgiel, zjeżdżają z lasu na drugiego busa i gdzie się jeździ. No dobra, słuchaj, dziękujemy Ci serdecznie za ten wywiad, za tą rozmowę, naprawdę dużo nam rozjaśniłeś i pomogłeś. A ja sprawę mówię, oglądam was już tyle lat, a zwłaszcza nigdy nie wiedziałem, że było jakieś ludzkie zoo. A, Dopiero no od was się dowiedziałem. widać, że jest na bieżąco, nas ogląda, więc... No muszę chyba 2 dni temu, czy dzień temu dodaliście tam też chyba w Warszawie, czy gdzieś Tak. tam niebezpieczną dzielnicą, muszę też ją mówić. No, zapraszamy serdecznie. Dzięki bardzo. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Co się daje tutaj? To? No, gourmet. Dobra, weźmiemy 2 Ale gourmety. jest tak zimno, że aż mi zaparowało dech. Gdzie jest Czarek? A, jest Czarek. Charizard. Jednej mu nie otwieraj, że miał na później. Okej. Okej. Chodź O, Czaruś, chodź. Żeby sobie języka tą puszkę nie rozciął. Zaraz ją nie zabierzesz chyba. No teraz to... Nigdy nie miałem kota, nie wiem jak się podaje takie rzeczy. Na stole, sztućce i Mogę, talerz. Czarek? Żebyś mi nie odgryzł palca? Dobra, otwórz drugiej. Wysyp na ziemię i sobie poradzi, no. Tak. Czekaj, ja go tym odciągnę, chodź. No chodź, chodź. O! Poszło. Tu masz jeszcze to drugie. No to No masz. tu masz Czarek, tu. Tu. O! Sorry Czaruś, nie mamy jak inaczej ci podać, ale trzymaj się ziomek. O! Smacznego. Jeszcze 3 miesiące musisz przerwać. Tutaj na końcu tej drogi, podobno po wejściu w las, znajdują się te biedaszyby. Może zaparkuję tu i przejdziemy się. jedź, bo Jedź jeszcze dalej, bo to ma być tam dużo dalej, wiesz? Także jedziemy to sprawdzić. Zobaczymy, czy one dalej są. Ale mamy już następny pomysł na osobny odcinek, ale może o tym Tak, bo powiemy na teraz miejscu. będzie ciężko znaleźć taki biedaszyb, ponieważ jest pokrywa śnieżna, więc nawet jak będzie od nas 5 metrów, to może być tak, że go nie znajdziemy. Ale tak jak Łukasz mówi, wpadliśmy na genialny pomysł, a jutro widzimy się z człowiekiem, który może nam pomóc w realizacji tego pomysłu. Miała być boczna dróżka w las. No dobra, Jest jakby boczna dróżka w las. Ale czy my coś znajdziemy w taką pogodę? Wątpię.
No i słuchajcie, tak naprawdę moglibyśmy tutaj chodzić i szukać i w sumie to w taką pogodę oraz nie znając konkretnych lokalizacji tych biedaszybów byśmy ich nie znaleźli. Temat jest bardzo popularny nawet i do dzisiaj, tylko że no za czasów jakby działalności Palestyny był o wiele szerszy. Natomiast znamy Leona, wypraw Leona, który myślę, że jutro z nim kręcimy odcinek, więc obiecujemy wam, że z nim zagadamy i wrócimy do tematu w momencie, kiedy już po prostu nie będzie śniegu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji. Dziękujemy też temu państwu, bo to dzięki naszym patronom możemy podróżować. Jeżeli chcielibyście wspomóc nasz projekt Urbex History, to wejdźcie na urbexhistory.patronite.pl. Do zobaczenia na następnej wyprawie.